Kod na grę otrzymałem od PlayStation Polska, ale nie stanowi on gratyfikacji za ten film. Wszystkie opinie padające w tej recenzji należą wyłącznie do mnie. Pamiętacie Astro's Playroom? Sympatyczna gra, która była pewnego rodzaju demem technologicznym i zarazem pięknym hołdem dla marki PlayStation. Było to krótkie, ale szalenie sympatyczne doświadczenie, gdzie po raz pierwszy mogliśmy posmakować haptycznych wspaniałości DualSense'a. Potem wyszła jeszcze wersja na PSVR i wreszcie doczekaliśmy się pełnoprawnej gry z sympatycznym robocikiem. I wiecie co? Dawno nie grałem w nic tak dobrego. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja gry Astrobot w wersji na PlayStation 5. Zapraszam. Trochę nie wiedziałem, jak napisać tą recenzję. Chciałbym wam powiedzieć o tylu rzeczach, które w tej grze się dzieją, ale nie ma możliwości opisywania każdego pojedynczego poziomu. Do tej pory uznawałem, że to Nintendo wiedzie prym wśród kreatywnych rozwiązań w grach, ale to, co zrobiło Team Asobi, przerasta pomysły Nintendo. Bo tutaj nie ma jednego pomysłu, który jest wałkowany przez całą grę. Asobi podeszło do tematu zupełnie inaczej i zrobiło jedną z najbardziej kreatywnych gier, jaką widziałem. Ale po kolei. Astroboty podczas lotu statkiem PlayStation 5 przez galaktykę zostały zaatakowane przez kosmicznego chuligana, który zabrał części konsoli i porozrzucał je, jak i same astroboty, po galaktykach na przeróżnych planetach. Nasz Astroboj, nie zastanawiając się długo, rusza na ratunek, aby odzyskać swoich ziomków i części do PlayStation. Po drodze czeka go masa świetnej zabawy i wyzwań. Historyjka raczej nie odbiega od platformerów Nintendo, to tylko pretekst do odwiedzania kolejnych poziomów. Mamy trochę śmiesznych animacji i fajnych plastycznych ludków, ale powiedzmy sobie szczerze, historia to nie jest coś, co mnie tutaj wciągnęło. Przed nami 5 galaktyk plus jedna ukryta. Każda z galaktyk ma po kilka planet, a na każdej z nich znajdziemy kilka zaginionych astrobotów, łącznie jest ich 300, puzzle, które odblokują nam nowe funkcje w bazie, o czym za chwilę, i wejścia do ukrytej galaktyki. Gra, podobnie jak poprzednio, jest hołdem złożonym marce PlayStation i grom, które na przestrzeni lat się pokazały, a w najlepsze gry będziemy mogli zagrać w wersji astrobotowej, o czym za chwilę powiem. Każda planeta jest inna, zróżnicowanie jest ogromne, od statków pirackich poprzez poziomy zimowe, z lawą, pikselowe, jest tutaj absolutnie wszystko. Każda planeta oferuje jakiś bajer, którego nie było wcześniej. Tym bardziej to zadziwia, że wiele mechanik jest jednorazowych i nie powtórzy się już na pozostałych planetach. Choć nasz astrobot może jedynie skakać, chwilę pounosić się na odrzutowych butach i walić z piąchy, jego możliwości w niektórych poziomach zostaną rozszerzone, a to dzięki specjalnym zwierzakom umieszczonym na plecach. Może to być pies odrzutowy, który pozwoli pokonywać duże odległości w szybkim tempie w poziomie, może to być kurczak, który pozwoli na to samo, tylko w pionie, może to być słoń, którym będziemy mogli tworzyć różne platformy, wysysając odpowiedni materiał jak miód, beton czy wodę, może to być małpa, która będzie waliła w talerze, powodując ogłuszenia wrogów i uruchamianie pobliskich mechanizmów. Wreszcie astrobot może być zbudowany z gąbki. W wodzie przyjmie formę giganta, a wyrzucana woda może gasić pożary. Ale to nie wszystko. Są tutaj dziesiątki pomysłów i wiele innych możliwości. Przy każdej planecie ciekawy byłem, co nowego gra nam zaserwuje i ani razu się nie zawiodłem. Każdy z pomysłów to element, który mógłby być wiodącym w osobnej produkcji, a tutaj wszystko jest w jednym. Kreatywność z ekranu wylewa się litrami i nie mogłem się nadziwić, ile deweloperzy z tego wycisnęli. Jednak to tylko wierzchołek góry lodowej. Dostaniemy ukryte poziomy w każdej galaktyce, od prostych typu pokonaj wszystkich wrogów na planecie, na której wszystko zbudowane jest z pikseli, po hardkorowe wyzwania kółka, krzyżyka, trójkąta i kwadratu. Każdy znaczek ma 4 takie wyzwania. To poziomy, które trzeba przejść od razu za jednym zamachem, bo nie posiadają checkpointów. To najtrudniejsze elementy gry i czasami krew mnie zalewała po kilkunastu próbach, ale wszystko dało się ogarnąć. Prawdziwym smaczkiem są poziomy tematyczne. Największe growe hity z PlayStation poznasz w wersji astrobotowej. Aby wyjaśnić wam, jak to działa, weźmy na przykład Uncharted. Astrobot staje się Drake'iem, dostaje pistolet na kulki, z którego może strzelać, a poziom to przypomnienie słynnych scen z pierwszego Uncharted. Nie tylko graficznie, ale i muzycznie. Wszystko ma nawiązywać do przygód słynnego poszukiwacza skarbów, a przed nami jeszcze 3 takie poziomy związane z legendarnymi grami na PlayStation. Każda ze swoimi motywami przewodnimi i każda z unikalną mechaniką i zagadkami nawiązującymi do growych pierwowzorów. No miazga.
Sama gra nie jest specjalnie trudna. Poziomy mają bogato rozstawione checkpointy, także trudno na czymś dłużej się zawiesić. Widać, że była to gra kierowana dla młodszych graczy, ale wierzcie mi, jeśli lubisz markę PlayStation, to na pewno wyciągniesz z niej coś fajnego. Dobrym bajerem są astroboty. Mamy 150 robocików przebranych za słynne growe postacie z PlayStation. Samo ich szukanie to niesamowita frajda. Wydaje się, że Asobi nie zapomniało o nikim. Znajdziemy Smoka z Dojimy, postacie z Bloodborne, Residenta, Metal Gear Solid, ale i bardziej egzotyczne jak słynna purpurowa głowa z początku życia pierwszego PlayStation czy Jumping Flasha. Nawet samo poznawanie, kogo wrzucono do gry, napędza nas, abyśmy zbierali astroboty i wierzcie mi, że miejscami będziecie potężnie zaskoczeni, po jakie gry twórcy sięgnęli. Obok galaktyk mamy planetę Hub, która jest naszą bazą wypadową. Tutaj trafiają wszystkie uwolnione astroboty, jak i znajdziemy kilka nowych funkcjonalności. Niemniej sama baza również posiada zagadki do odkrycia, z tym, że tutaj, aby dotrzeć do danych miejsc, potrzebujemy odpowiedniej ilości astrobotów, aby na przykład podnieść kamień czy zrobić linę. Jeśli pozbieramy puzzle, otworzą nam się nowe miejscówki. Najważniejszy jest sklep. Za każde 100 monet kupimy jedną kapsułkę z zabawką. Zazwyczaj będzie to element dla jednego z zebranych astrobotów, więc na przykład dla Dantego z Devil May Cry mieczy pistolety. Później w lokacji, gdzie stoi wielkie PlayStation 5, uderzając danego astrobota, dostaniemy krótką animkę, trochę miejscami wzorowaną na grze, z której dany astrobot pochodzi. Obok kapsułek mamy przebieralnię, aby nasz astrobot mógł paradować w innym stroju, na przykład Sly'a ze Sly'a Coopera czy innych. Jest garaż, gdzie pomalujemy naszego DualSense'a, który w grze pełni rolę samolotu, na którym podróżujemy. Wreszcie jest też zoo, gdzie odwiedzamy spotkane wcześniej zwierzaczki i możemy sobie porobić z nimi zdjęcia. Fajne jest to, że każdy z astrobotów jest dostępny na planecie. Wrażenie robi jak są wszystkie, czyli 300 sztuk, bo robi się wtedy tłoczno i kolorowo. Nie zabrakło oczywiście bossów, jest ich sporo, bo czasami zwykła planeta może kryć jakiegoś typa, którego trzeba skapiszonować. Każda z galaktyk ma swojego też końcowego bossa i nie trudno się domyśleć, patrząc na galaktykę, kim dany boss jest. Oczywiście każda walka z bossem polega również na czymś innym. Kilka słów o samej mechanice. Astrobot w poziomach jest na jednego strzała, nieważne czy to będzie jakiś robal z kolcami czy lawa, tracimy życie momentalnie, ale od razu ruszamy od checkpointu. Inaczej jest w walkach z bossami, gdzie mamy 3, nazwijmy to próby, jeśli je stracimy, zaczynamy od nowa. Grając nie można się nadziwić, jak dobrze to wszystko działa. Responsywność, płynność, sama przyjemność z przemierzania światów jest niezwykle wysoka i naprawdę ciężko się od gry oderwać, bo twórcy atakują gracza tak ogromną ilością pomysłów, że czasami na jednej tylko planecie może być kilka ciekawych rozwiązań, no mistrzostwo świata. Fajnym pomysłem jest ptaszek, który kieruje nas do znajdziek. Pojawia się on dopiero jak jeden raz przejdziemy każdą planetę. Następnie za każdym razem ptaszek kosztuje nas jednorazowo 200 monet. Będzie latał za astrobotem i wskazywał, gdzie są ominięte znajdźki. Raczej mało prawdopodobne, że zawsze wszystko znajdziecie. Czasami są one perfidnie ukryte, ale dzięki temu małemu ptaszkowi nie ma irytacji. Wszystko w tej grze ma być przyjazne i takie jest. No dobra, poza wyzwaniami znaczków PlayStation, ale tak to wszystko jest miłe, fajne i sympatyczne. Pamiętacie, że Astro's Playroom był demem DualSense'a? Teraz jest jeszcze fajniej. Haptyka w DualSense'ie wyczynia cuda, abyś czuł na rękach przesuwających się śnieg, deszcz czy kroki metalowego robocika po metalowym podłożu. Niemal każda czynność jest odzwierciedlona na DualSense'ie i czujemy to w dłoniach. Po Astro's Playroom ani jedna gra tak dobrze nie oddawała haptyki DualSense'a. Astrobot podnosi poprzeczkę i wątpię, aby komuś udało się dorównać Team Asobi, bo to co pad może z siebie wykrzesać, to mistrzostwo świata. Z wad wymieniłbym jednak niewielki poziom trudności, ale okej. To gra dla najmłodszych, więc nie ma co się czepiać. Poza tym naprawdę trudno coś złego powiedzieć o Astrobocie, bo wszystko się tutaj składa i jest fajne. Widać, że grę wypolerowano tak, aby wszystko miało ręce i nogi i było przyjemne i tak faktycznie jest. Ukończenie gry na 100% zajęło mi 16 godzin, jednak nie myślę tutaj o platynie, ale o zebraniu i odblokowaniu wszystkiego. To też całkiem przyjemny wynik.
Oprawa w Astrobocie to czysta magia, ale najbardziej zachwyca fizyka. Setki, jeśli nie tysiące obiektów na ekranie reagujące na wiatr lub naszego robocika. Unoszą się liście, spadają ogromne ilości klejnotów czy różnych innych przedmiotów. Fizyka w Astrobocie to majstersztyk i powiem wam, że Astrobot pokazuje ogromne możliwości konsoli, jeśli oczywiście zajmą się tym odpowiedni deweloperzy. Niemal wszystko, co znajdziemy lub zobaczymy, jest powiązane z PlayStation. Każdy element składa hołd marce, jeśli nie sprzętom, to grom. PlayStation jest tutaj dosłownie wszędzie. Nawet jak pada deszcz, to krople nie robią okręgów, robią znaczki PlayStation. Genialne. Spore wrażenie robią poziomy pikselowe, gdzie wszystko można zniszczyć i rozwalić na malutkie sześcianiki, które reagują nie tylko na Astrobota, ale i na siebie wzajemnie. Miazga. Do tego mamy delikatny ray tracing i 60 klatek na sekundę. Gdyby każda gra na konsolę dostała taką ilość miłości, nie byłoby niskich ocen. Tutaj widać zaangażowanie i coś, co określiłbym zrozumieniem marki PlayStation. Gra każdym swoim bitem daje nam do zrozumienia, że PlayStation to zabawa i Astrobot jest jej kwintesencją. Dawno nie grałem w nic tak relaksującego i po prostu fajnego. Nie muszę wspominać, że nawet Oliwier porzucił Fortnite i grał ze mną szukając Astrobotów. Gra, choć wydaje się infantylna i tak, jest infantylna, ale zrobiono to tak, że nawet konie pamiętające pierwsze PlayStation znajdą coś dla siebie, bo gra jest wypełniona smaczkami dla wszystkich. I tych, co dopiero pierwszy raz zetknęli się z PlayStation przy okazji piątki i tych, co zaczynali na pierwszej wersji szaraka. Każdy znajdzie coś dla siebie i wierzcie mi, że każdemu będzie się micha bujała, gdy znajdzie ulubioną postać w formie Astrobota, jakiś smaczek nawiązujący do legendarnej gry, a znajdziecie tego naprawdę dużo. Widać tutaj ogromną pasję w tworzeniu, przywiązanie do najmniejszych detali, choćby docenił je tylko jeden gracz na 1000, to one nadal tam są, na przykład wspomniane krople deszczu. Astrobota polecam absolutnie każdemu, nieważne czy jesteś weteranem w Call of Duty, czy ciśniesz w samych majtach w Elden Ringu. To tytuł, który cię zrelaksuje, wprawi fajny nastrój i odpali ogromne pokłady nostalgii w twojej głowie. W mojej opinii Astrobot ląduje w panteonie najlepszych gier na PlayStation 5. Tytuł to kwintesencja gier platformowych, absolutny must have, jeśli posiadasz konsolę w domu. Z całego serca gorąco polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Link jak zwykle w opisie.